Aquascaping od lat fascynuje ludzi na całym świecie. Nie tylko akwarystów, ale też osoby, które nigdy wcześniej nie miały styczności z akwariami. Ten rodzaj sztuki, bo chyba trudno nazwać to inaczej, polega na tworzeniu podwodnych krajobrazów z roślin, kamieni, korzeni i światła. A jednak, mimo rosnącej popularności, wciąż wiele osób nie do końca wie, czym tak naprawdę jest aquascaping i skąd się wziął. Dlatego w dzisiejszym filmie zaczniemy od samego początku, od fundamentów, bo to pierwszy odcinek z tej serii, o którą kilka osób prosiło, żebym stworzył na tym kanale. I choć nie uważam się za wybitnego aquascapera, to wiem, że czasami nawet ktoś przeciętny potrafi przekazać wiedzę w sposób przystępny. I tak między nami mówiąc, sądzę, że ci najwięksi czasami nie potrafią albo nie chcą o tym mówić. Ale przecież nie wszyscy nauczyciele sztuki byli wielkimi malarzami, a jednak potrafili otworzyć drzwi tym, którzy mieli od nich o wiele większy talent. I właśnie tak siebie w tej misji swoją osobę widzę. Może więc ta seria komuś się z Was przyda, a ktoś o wiele bardziej zdolny ode mnie wykorzysta ją o wiele lepiej niż ja sam. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Żeby zrozumieć aquascaping, trzeba cofnąć się do lat 90. ubiegłego wieku, kiedy japoński fotograf i akwarysta Takashi Amano pokazał światu coś, co zmieniło oblicze akwarystyki na zawsze. To on zapoczątkował ruch Nature Aquarium, a jego filozofia stała się fundamentem dla współczesnych aranżacji. Mistrz Amano wykorzystywał w swoich aranżacjach zasady zaczerpnięte z japońskiego ogrodnictwa, takie jak asymetria, harmonia i minimalizm. W jego pracach każde ułożenie kamienia miało sens, każdy korzeń miał swój cel, a rośliny były prowadzone tak, by wyglądały naturalnie, ale jednocześnie podkreślały kompozycję. Nie było tam przypadkowości. Była dyscyplina, plan i cierpliwość. Jego prace, publikowane w książkach i magazynach fotograficznych, pokazały akwarystom na całym świecie, że zbiornik może być czymś więcej niż tylko wodą, rybami i roślinami. Może być krajobrazem, a nawet sztuką. I tak właśnie narodził się aquascaping w formie, jaką znamy dziś. Świadomą, estetyczną i przemyślaną. Z tej właśnie filozofii mistrza Amano zaczęły wyrastać różne style. Jednym z najbardziej znanych stylów jest Mizube, inspirowany łąkami, lasami i innymi naturalnymi tworami, które łączy się pod wodą i przypominają podwodne krajobrazy. Innym stylem jest Iwagumi, oparty głównie na kamieniach, w którym dominują proste rośliny i wyjątkowo restrykcyjna kompozycja. Jest również styl holenderski, powstał dużo wcześniej niż prace pana Amano. Ten styl skupia się na roślinach jako głównym elemencie, tworząc podwodne ogrody pełne kolorów i kontrastów. I tutaj muszę wspomnieć, że są tacy między nami, którzy nie zaliczają tego stylu do aquascapingu. Są też inne style, takie jak na przykład Riboku, opierający się na korzeniach, i liczne hybrydy powstające w wyniku indywidualnych interpretacji aquascaperów. Rock Walk to kolejny dość nowy styl, który od niedawna zagościł na arenie aquascaperskich zmagań. Jest to po prostu bardziej rozbudowany w kamienie Iwagumi. Według mnie tak to ja oceniam. To aranżacja, w której największy nacisk kładzie się na konstrukcje kamienne, czy jak to woli, układy kamienne. To, co łączy wszystkie te style, to fakt, że każdy z nich opowiada pewną historię.
a ściślej mówiąc powinien opowiadać. Aquascaping nie polega na układaniu kilku kamieni i korzeni i zasadzeniu roślin. Polega na stworzeniu świata, który wygląda wiarygodnie, nawet jeśli trwa w szklanym pojemniku, potocznie nazywanym akwarium. Najbardziej znani twórcy często mówią, że ich aranżacje mają przenieść widza w inne miejsce. No i jak oglądam pracę tych najlepszych, właśnie tak się dzieje. Czasem jest to otwarty krajobraz, czasem zarośnięty las, a czasem fragment górskiej doliny. Każdy element musi w takiej aranżacji pełnić określoną rolę. Tak jak w filmie, każdy aktor ma swoją rolę. Aquascaping stał się tak popularny, że organizowane są nawet międzynarodowe konkursy, takie jak International Aquatic Plant Layout Contest, gdzie co roku swoje prace zgłaszają tysiące uczestników z całego świata. Rokrocznie w tym największym konkursie na świecie jest zgłaszanych ponad 2000 prac. To naprawdę ogromna liczba, która pokazuje, jak globalny stał się ten ruch i jak szeroko rozlała się pasja, którą zapoczątkował sensei Amano. Warto też w tym momencie przypomnieć, że aquascaping to nie tylko estetyka, ale też biologia. Tworzenie podwodnego krajobrazu wymaga zrozumienia roślin, warunków, w jakich żyją, balansu pomiędzy światłem, CO2 i składnikami odżywczymi. Nie da się stworzyć pięknego zbiornika, jeśli po prostu nie wiemy, jak utrzymać stabilne parametry wody. To właśnie dlatego rośliny są tym głównym fundamentem, na którym buduje się całą aranżację. Chociaż oczywiście, jak wiemy, zazwyczaj zaczyna się właśnie od aranżacji. Niektóre gatunki roślin rosną szybko, inne wolno, jedne są ekspansywne, inne idealnie nadają się do tworzenia detali. Każdy profesjonalny twórca powie, że znajomość charakteru roślin jest równie ważna jak znajomość zasad kompozycji. Ja bym w tym momencie powiedział, że chyba nawet ważniejsza. A historia aquascapingu to tak naprawdę również historia roślin, które kształtowały ten ruch i tą filozofię. Rotala rotundifolia, Elocharis acicularis, Hemianthus calitrichoides, Microzorium pteropus. To tylko kilka gatunków, które przez lata stały się ikonami tej sztuki. Jedne tworzą miękkie trawniki, inne nadają wrażenia głębi, a jeszcze inne budują tło, które prowadzi wzrok widza. Te rośliny i inne cały czas rosną i się zmieniają. I właśnie to sprawia, że aquascaping jest tak fascynujący. Ten fakt, że to świat nieustannie żywy i zmieniający się. Jak wszyscy wiemy, aranżacja nie kończy się w dniu zalania akwarium. Przez kolejne tygodnie akwarium dojrzewa, rośliny zmieniają kształty, zapełniają przestrzenie, a czasem potrzebują korekty, czasem też trzeba je prowadzić w inną stronę. W swoich aranżacjach wiele razy miałem tak, że posadziłem najpierw jeden gatunek rośliny, po jakimś czasie stwierdziłem, że on kompletnie w to miejsce nie pasuje. Aquascaping oczywiście, jak cała akwarystyka, wymaga cierpliwości i świadomości. Musimy wiedzieć, że natura nie zawsze robi to, czego chcemy. A jeśli naturę zamkniętą w tym akwarium odpowiednio pokierujemy, to potrafi sama natura stworzyć coś, co niejeden nazwałby jako małe dzieło sztuki. A wszystko to zaczyna się od zrozumienia podstaw. I właśnie dlatego ten odcinek powstał. Żeby wprowadzić Was w świat, który dla jednych jest hobby, dla innych formą wyciszenia, a jeszcze innych sposobem na wyrażenie siebie. Dla wielu osób jest to pierwszy kontakt z aquascapingiem i często pojawia się pytanie: aquascaping?
A co to właściwie jest? I właśnie w tym filmie masz na to znaleźć odpowiedź. W kolejnych odcinkach będę rozwijał tematy krok po kroku, wchodząc w praktyczne aspekty, techniki, style, rośliny i triki. A wy dzięki tym moim skromnym wskazówkom mam nadzieję, że stworzycie w swoim akwarium coś pięknego. Przygotowując tę serię, chcę podzielić się jedynie wiedzą, którą przez lata sam zdobyłem drogą prób i błędów i niekiedy satysfakcjonujących momentów. Oczywiście wszyscy wiemy, że nie jestem jakimś wybitnym aquascaperem i nie uzurpuję sobie prawa do bycia nauczycielem, ale jak to mówią, nie każdy, kto uczył malować, był wirtuozem pędzla. Czasem wystarczy, że ktoś potrafi dobrze przekazać podstawy, a osoba dużo bardziej utalentowana zrobi coś z tego niezwykłego. I tak teraz sobie myślę i dumam, że jeżeli znajdzie się chociaż jedna osoba, która z tego skorzysta, to cała moja praca ma sens. I tym właśnie pozytywnym akcentem pozwólcie, że przejdziemy do podsumowania. Aquascaping to nie tylko hobby. To mieszanka sztuki, biologii i cierpliwości, w której każdy może znaleźć coś dla siebie. W tym filmie starałem się jak najprościej wyjaśnić, czym jest, skąd się wziął i dlaczego zyskał tak wielu entuzjazmów na całym świecie aquascaping. W kolejnych odcinkach spróbuję Wam przybliżyć bardziej szczegółowo zagadnienia, które, mam nadzieję, będą jeszcze ciekawsze. Jeśli macie ochotę, napiszcie w komentarzu, jaki był Wasz pierwszy kontakt z aquascapingiem albo co najbardziej Was w nim ciekawi. Jeżeli uznasz ten film za pomocny, zostaw polubienie i zaznacz subskrypcję. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do następnego odcinka.